Witam was, kochani. Ja nazywam się Jan Maria i od paru lat z żoną Nelly prowadzimy ośrodek pod nazwą Fundacja Powrót, który zajmuje się powrotem do normalnego życia ludzi, którzy wypadli z polityki. Bo to wcale nie jest łatwe. Zwierzęta wychowane w zoo nie radzą sobie w lesie. To należy je wybić, a las wyciąć. Ja sam jestem byłym politykiem, niedoszłym premierem z Krakowa, więc rozumiem, co teraz czujecie wywaleni na zbity pysk. Żółć, żal, rozgoryczenie, pustka. Powtórzcie, proszę. Żółć, żal, rozgoryczenie, pustka. Moja żona też ma za sobą polityczny epizod. Zasada tutaj jest taka, że mówimy do siebie po imieniu. Witold. Nie używamy byłych tytułów, żeby Nie rozdrapywać ran, żeby się nie wdało zakażenie. Przepraszam, to z tych nerw. Tak jest. No to jeszcze raz. Przedstawcie się, proszę. No już mówiłem. Witold. Witold, Kostek. Kostek, Jan. Janek. Zobacz. Jesteś tutaj od wczoraj, prawda? A już cię przyłapano, jak próbowałeś wyciąć tuje przy płocie. Przepraszam. Jeśli to się powtórzy, ja rozumiem, że raz to się można zapomnieć, to zostaniesz publicznie przywiązany łańcuchem normalnie do drzewa, a wokół ciebie będzie krążył łoś do odstrzału. Ale za co ja tu trafiłem? Wszystko było dobrze, zajmowałem się ochroną środowiska. Ochroną! Dbałem o ziemię, naszą wspólną matkę. Jak dbałeś? Jak dbałeś? Puszczę wycinałeś, tak dbałeś. Dbałem o ziemię, żeby nie padł na nią cień od liści. Ziemia ma prawo do słońca. No. Witold, Kostek, Janek. Trójka. Miała być jeszcze Beata i Antoni. Antoni nigdy tu nie przyjdzie. Nigdy się nie podda jak żołnierz obrony terytorialnej. Widocznie nie jest jeszcze gotowy. Poczekamy, aż się wystrzela, aż mu zostanie w kieszeni ostatnia hipoteza i... A Beata? A Beata jeszcze się łudzi, że skoro jest wicepremierem, to ciągle jest w polityce. No bo formalnie ciągle w niej jest. Ale ogryzie tę kość, zobaczy, ile na niej mięsa i przyjdzie tutaj do nas. Do naszego politycznego Skolimowa. Tak to właśnie wygląda. Nikt nawet przed sobą nie jest w stanie się przyznać, że jest już nikim. Nie dzwonią do ciebie znajomi, których nie znasz. Nie snują się wokół ciebie intrygi. Nikt nie składa ci korupcyjnych propozycji. To koniec. A, ważna rzecz. Jesteście tu z własnej woli, ale do tego momentu. Jeśli chcecie brać udział w dalszej terapii, musicie przyjąć reguły, którymi się tutaj kierujemy. Niczego nam nie narzucicie. Polska wstała z kolan. Jesteśmy suwerennym państwem. Witek. Narodem. Witek. Republiką Rzeczpospolitą. Witek, przestań. To z tych nerw. Sami państwo widzicie? Z polityki nigdy do końca nie da się wyleczyć. To jest jak narkotyk, ale chcemy doprowadzić do sytuacji, żeby stała się mniej ważna. A teraz pozytywny przykład, że to się może udać. Oto nasz wzorowy pacjent, który właśnie wychodzi do domu. Janusz z Biłgoraju. Nie ma. Janusz z Biłgoraju. Co jest?
Shit. Janusz! Cześć. Jestem Janusz. Witold. Cześć, Kostek. Opowiedz o sobie, Janusz. Jestem Janusz. Byłem w Platformie, potem założyłem swój ruch, który święcił triumfy, a potem przepadł na amen. Pamiętacie go? No, To był niezły rozrabiaka. Chuligan? Pamiętasz, co wygadywałeś? Tak. Że prezydent jest psycholem i pijakiem, że najprawdopodobniej jego brat jest homoseksualistą. Bo jest taka zasada, że wśród jednojajowych bliźniaków zawsze jeden musi być... Wystarczy. Żałujesz tego? Tak? Tak, było, minęło. A pamiętasz, co to jest, Janusz? A ty już nie? Wiesz, o czym mówię. Tak. Pamiętam, kiedyś tym wymachiwałem w telewizji, ale wracajmy do tego. A co teraz myślisz o polskiej polityce? A co mnie to obchodzi? O PiS-ie. Niech sobie rządzą. O samym prezesie. Nie przepadam, ale jeżeli komuś pasuje, to... Widzicie? Czyli można. Brawo! Brawo! To wszystko niestety nie oznacza, że kiedyś nie będzie nawrotu, prawda? Ale dziś Janusz jest zdrowy i czuje się na tyle dobrze, że może wrócić do siebie. Idź i żyj! Dziękuję. Brawo! Brawo! Zapraszam. Roman. Kostek. Nie bój się, Roman. Powiedz, kiedy wyszedłeś z piwnicy? Teraz Roman to niestety nasza największa porażka. Jest z nami od tylu lat, ale polityka to wciąż jego obsesja. Chce do niej wrócić za wszelką cenę. Wychodzi z piwnicy i zaraz do niej wraca. Z jakiej piwnicy? O tym za chwilę. Opowiedz o sobie, Roman. nie jestem zwykłym prawnikiem. Roman był w Lidze Polskich Rodzin. Był ważny. Powiedz, Roman, co chciałbyś najchętniej robić? Najchętniej to bym prowadził sprawy typu, że ktoś komuś ukradł rower, albo kogoś pobili na dyskotece, albo jakiś kot komuś z zestawu ryby wyjadł. Roman nauczył się tak mówić, ale powiedz prawdę. Nie powiem. Powiedz. Ja nie chcę wracać do piwnicy, ledwo mi włosy odrosły. Prezes. Nienawidzę drania, zniszczę go, tylko się sytuacja inaczej ułoży. Prezes. Będzie nowe rozdanie, pójdę na posła i odegram się. Przystawka, cholera, co ty myślisz, że mnie zjadłeś? To ja ci wyskoczę z gardła i z tym diabłem z Torunia jeszcze będziecie siedzieć. Ja się odegram, przegłosuję cię, przed trybunałem cię postawię, będziesz skamlał przede mną, będziesz siedział, jeszcze będziesz siedział, turki. Kirę, zabierz go na elektrowstrząsy. Przykro. Tyle lat i zero postępu. Pobudka jest o 4:00 nad ranem. Cisza nocna o 19:00 tuż przed faktami. Kto chce, ogląda Koronę Królów. Idziemy spać. Ale generalnie zakaz telewizji, zakaz gazet, zakaz radia, no chyba że muzyka poważna, prawda? Zakaz korzystania z internetu, zakaz tweetowania, zakaz telefonów. I zakaz
handlu w niedzielę. Każde wykroczenie, powtarzam, każde skutkuje osadzeniem w piwnicy, o której wspominałem. Gdzie z głośników leci zapętlony zegarmistrz światła? Dlaczego akurat to? Ojciec mnie tym katował, jak byłem mały. Do picia tylko woda, do jedzenia tylko woda. I tak przez cały tydzień i golimy głowy na łyso. Co w tym śmiesznego? Nic. I nie rozmawiamy o polityce, chyba że o Piastowskiej albo Jagiellońskiej. To co robimy przez cały dzień? Właśnie. Uczymy się na powrót podstawowych czynności. Jak samemu nosić parasol, jak prowadzić auto, jak robić zakupy, jak żyć bez sekretarki, jak zmywać, gotować, jak żyć bez wazeliny i jak nie wracać do domu samolotem za pieniądze podatników. Prawda? Czy ktoś teraz chce opuścić nasz ośrodek? To jest ostatnia szansa? Nie? Świetnie. A więc poczujmy teraz naszą wspólną energię. Kostek, Witold. byłem ministrem zdrowia. Nie dałem rady. Dlaczego? Tam jest jak na sorze w ostatni dzień karnawału. Nikt nie da rady. Mam problem. Czegoś nie rozumiem. Zawsze krytykowałem politykę ministerstwa. A jak sam zostałem ministrem, to mnie krytykowano. Dlaczego? Nie mogę tego zrozumieć. Tak, Kostek był w sporze Z rezydentami. z rezydentami. Ale jak przestałem być ministrem, to od razu poparłem ich protest i zarzuciłem nowemu ministrowi dyletanstwo i niechęć do dialogu. I dlatego trafiłeś do nas. No tak. Witold? Trzymaj się. Trzymaj się, pięknie to było, pięknie. Witold. Kostek. Byłem mistrzem dyplomacji. Super mi szło. Świat się kręcił już tylko wokół nas, Węgier i Bułgarii. Nie wiem, dlaczego prezes się na mnie wypiął. My ci pomożemy. Wątpię. Trudno mi sobie wyobrazić, że w tym miejscu, gdzie psy dupami kraczą, a wrony dupami szczekają, nie mam do czynienia z parą ewidentnych wyłudzaczy i hochsztaplerów. O! To znaczy, nie to miałem na myśli, że coś jest nie tak. Chciałem tylko powiedzieć, że mam pewne wątpliwości co do przebiegu terapii. Czy mi się uda stanąć na nogi? No, tym bardziej, że grunt na tej zapadłej wsi aż roi się od śliskich, kurzych odchodów. Co czujesz po odejściu z ministerstwa? Ciągle wydaje mi się, że słyszę jak Radek się ze mnie śmieje. I ciągle jem. Maczam kabanosy w majonezie i jem od rana do wieczora. Co gorsza, nie zawsze trafiam do buzi. Dziękuję, że się z nami podzieliłeś. Dziękuję. No i Janek.
A gdzie jest Janek? Wypuśćcie mnie! Ja tego nie zrobiłem! Ja nie chciałem, ja musiałem! Zapraszam, panie ministrze. Jak to się robi? Szybko. Gdzie zanieść te ogórki? Postaw tutaj, Elu. O, a to są nasi kuracjusze, którzy są już po pierwszym etapie kuracji. Może jeszcze nie są do końca zdrowi, ale mają zdrowe odruchy. Proszę bardzo, przedstawcie się. Jestem Elżbieta. Bronek. Witold. Kostek. Bronek. Kiedyś uważałam, że Polska jest dla mnie najważniejsza, a teraz, że ogródek. A w ogródku najważniejszy jest ogórek. A w ogórku najważniejsze jest, żeby nie miał plam. Piękne ogórki, Elu. Dziękuję. Najważniejsze, że smaczne. Polski ruch polski. Ela wydawała się już całkiem zdrowa, ale znaleźliśmy pod jej kołdrą... Ogórek. Nie. Telefon i MMS do prezesa z zapewnieniem o lojalności i skrusze. Chwila słabości. Najważniejsze, że chwila. Narodową wolnością i chrześcijańskim zjednoczeniem. A to jest Bronek. Bronek. Witold. Ela. Kostek. Cześć, jestem Bronek. Byłem prezydentem, ale tylko jedną kadencję. To się nie liczy. Bronek to nasza złota rączka. Wszystko naprawię, wszystko zrobię. Stół się chwieje, drzwi się nie domykają. Ale żarówki w Dzielandolu nie wymienię. Boję się wejść na krzesło. Chrześcijańskim zjednoczeniem, chrześcijańskim zjednoczeniem. A co jest z nim nie tak? A jak nikt mnie nie widzi, to robię sobie takie małe orzełki z czekolady i uczę je latać. I co, latają? Jeszcze nie. Są za malutkie. Polsko-biało-czerwoną drużynę. Ela. Słuchajcie, tak dalej być nie może. Polska została opanowana przez zdrajców. Znowu? Tak. Dobra zmiana wpadła w ręce oprawców i oszustów. Siadajcie tutaj. Ratujmy kraj. Jest szansa na powrót do polityki. Stop! Co ty wyrabiasz? Ogłaszam powstanie nowej wielkiej partii. Polski Ruch Solidarności, Narodowej Wolności i Chrześcijańskie Zjednoczenie. Stworzymy nową, niemalowaną, niezdradziecką, prawdziwie biało-czerwoną drużynę. Za 2 lata będziemy w parlamencie, będziemy ministrami, będziemy rządzić. Kto idzie ze mną? A będziemy mieli biorące miejsca? Oczywiście. Miejsca. Miejsca są najważniejsze. Kostek. Co ty narobiłeś? Zniszczyłeś dzieło naszego życia. Wy też chodźcie ze mną. My do polityki nigdy. Schowacie mnie na czas wyborów, a ty będziesz szefem. Pomyśl tylko. Ja? Tak. Będziesz premierem. Pomyśl. Premier z Krakowa. Premier z Krakowa? Tak, odegrasz się na Donaldzie. No może. Jezus Maria, co ty, Jan Maria? Pamiętasz, jak się Niemcy w samolocie pobili? Bierz kapelusz i chodź. Bić Niemca! Bić Niemca! Bić Niemca! Po co czekać tydzień? Już dzisiaj zobacz nowy odcinek Ucha Prezesa. Wejdź na showmax.com.